Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii makijażowej analizy kolorystycznej. W tej serii wykonuję makijaż wedle zaleceń pod dany typ kolorystyczny, tak abyście Wy mogli zweryfikować, jakich kolorów potrzebujecie, jeżeli jesteście danym typem kolorystycznym, ale też, żebyście mogły odtworzyć ten makijaż u siebie i sprawdzić, czy są to kolory, które Wam pasują, czy jest to makijaż, w którym wyglądacie dobrze, czy wręcz przeciwnie. Dzięki temu będziecie łatwiej mogli zweryfikować Wasz typ kolorystyczny, bo analiza kolorystyczna nie jest taka prosta i zobaczenie kilku zdjęć czy przeczytanie kilku opinii w internecie nie jest wystarczające do tego, aby zweryfikować, jakim typem kolorystycznym jesteście. Ale jeżeli zrobicie makijaż, w którym będziecie wyglądać dobrze bądź źle, będzie Wam zdecydowanie łatwiej ten typ kolorystyczny zweryfikować. Ja osobiście w swoim makijażu nie praktykuję analizy kolorystycznej, w sensie takim, że lubię bawić się makijażem i staram się używać różnych kolorów, ale wiem, że wiele z Was tego potrzebuje i praktykuje i korzysta, dlatego ta seria jest zrobiona specjalnie dla Was, żeby Wam było łatwiej. Także będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie jakąś odrobinę wsparcia, komentarz albo podbijecie odcinek, żebym mogła dalej kontynuować tą serię. W tym odcinku zajmiemy się typem kolorystycznym chłodne lato, czyli cool summer, ostatni letni typ kolorystyczny. Piszcie mi w komentarzach, jakim typem, jaką porą roku powinnam zająć się jako następną, a my, nie przedłużając, lecimy z tematem. Tutaj mam paletę barw dla chłodnego lata, czyli Cool Summer. Nie są to wszystkie kolory, ponieważ ta paleta zawiera takie najbardziej reprezentatywne odcienie dla chłodnego lata, ale tych kolorów jest i odcieni, i tonów jest znacznie więcej. Zachęcam, żeby wpisać sobie w Google i po prostu znaleźć taką szerszą paletę, ale to są takie właśnie główne odcienie. I chłodne lato, tak jak sama nazwa wskazuje, przede wszystkim musi być chłodne. Ten pierwszy człon nazwy jest zawsze najważniejszy, jeżeli chodzi o atrybut koloru. Także chłodne lato jest typem chłodnym, jasnym i zgaszonym, ale właśnie przede wszystkim chłodnym, więc szukamy w naszym makijażu przede wszystkim wszelkiego rodzaju zimnych, chłodnych tonacji. Unikamy tych ciepłych, pomarańczowych, żółtych, czerwonych tonów, zarówno w makijażu ust, jak i w makijażu oka, jak i w makijażu naszej cery, policzków, konturowanie, róże itd. Chłodne lato właśnie w takich zimnych odcieniach wygląda promiennie, świeżo, czysto i młodzieńczo, gdzie wydawałoby nam się, że szary kolor to jest taki odcień, który właśnie będzie nas poszarzał, będzie nas jakoś postarzał, to wręcz przeciwnie, przy chłodnym lecie szarość, biel i wszelkiego rodzaju takie mega zimne kolory sprawiają, że cera wygląda promiennie, świeżo i czysto. Także takich tonacji szukamy w naszym makijażu i stylizacji. Do analizy chłodnego lata przygotowałam się ubierając na siebie taki bardzo klasyczny set. Biały t-shirt z szarym nadrukiem oraz jeansową kurtkę. Tutaj przede wszystkim biel zarówno jak i szarość bardzo dobrze będą pasowały dla chłodnego lata. Szarość to jest taki kolor, w którym chłodne lato wygląda absolutnie obłędnie, zarówno w stylizacji jak i w makijażu. No a jeans jest taką klasyką, bo to, że tutaj mamy takie bardzo dużo różnych kolorów i turkusy, i róże, i fiolety, to nie znaczy, że nie możemy nosić takich troszeczkę bardziej neutralnych kolorów i bardziej zgaszonych i takich, nie wiem, bezpieczniejszych, tak to nazwijmy, więc jeans jak najbardziej jest wskazany, a jak zobaczycie sobie paletę barw chłodnego lata taką szerszą, to zobaczycie, że właśnie takie ciemniejsze niebieskości też i granaty są jak najbardziej wskazane przy tym typie. Do tego założyłam srebrną biżuterię i tutaj przede wszystkim srebro i jeszcze raz srebro. Unikamy złotych, ciepłych odcieni w biżuterii, ale właśnie szukamy takich bardziej srebrnych. Perły też będą bardzo fajnie wyglądały, także przejdźmy do makijażu. Zacznę od brwi i od pisaka Claresa Go Bushy w odcieniu 01 Ash Brown. W związku z tym, że kolor włosów z chłodnego lata bardzo często jest taki właśnie, jest takim chłodnym blondem, jest chłodnym brązem, jest często bardzo taki popielaty, wręcz szarawy, wręcz siwy, to staram się zachować te tonacje w brwiach, a właśnie ten pisak bardzo fajnie tutaj odda ten odcień, bo w porównaniu do mojego pisaka, którego aktualnie używam, ten jest chłodniejszy, więc tutaj mamy Claresę, a tutaj mamy NYX też w odcieniu Ash Brown, więc zobaczcie, że Claresa wypada jeszcze znacznie chłodniej, właśnie tak szarawo, dlatego myślę, że będzie tutaj idealnym
narzędziem do pomalowania brwi. Utrwalę sobie jeszcze brwi bezbarwnym żelem i przechodzimy do makijażu cery. Ja zacznę sobie od matującej bazy. Tutaj oczywiście bazy i pielęgnację wybieramy sobie nie w zależności od naszego typu kolorystycznego, tylko od potrzeb naszej skóry. Cera chłodnego lata bardzo często ma takie neutralne, beżowe tonacje. Czasami zdarzają się też takie jasno-oliwkowe, ale bardzo często mamy w niej również tony różowe. Ja akurat takiego podkładu z typowo różowymi tonami nie mam, więc pomyślałam, aby dodać sobie troszeczkę takiego miksera do podkładów, który doda mi właśnie troszkę więcej takich różowych tonów. To jest w ogóle bardzo fajne rozwiązanie, jeżeli właśnie większość podkładów wypada u Was za żółto, za pomarańczowo i tak dalej, to właśnie takie miksery, czy różowy, czy na przykład niebieski do ochładzania, to jest bardzo fajne rozwiązanie, żeby dopasować po prostu sobie każdy podkład pod siebie. Tutaj pokażę Wam odcień bez żadnego miksera. Tutaj wrzuciłam sobie troszeczkę do środka, mieszam i tutaj mam już taki leciutko zaróżowiony i zobaczymy, co się stanie, jak dam jeszcze więcej tego miksera. I tutaj mamy trzeci odcień. Niech sobie wyschnie. Zobaczcie, jaka jest ogromna różnica. Ten faktycznie jest taki najbardziej różowy i myślę, że w taki odcień właśnie sobie dzisiaj pójdziemy. I aplikuję sobie podkład najpierw palcem, a potem rozklepuję pędzelkiem. Zdejmę sobie na chwilę tą kurtkę, bo jakoś tak ciężko mi się gimnastykować w tym sztywnym ubraniu. Myślę, że kolor wyszedł nam fajny. Widać oczywiście różnicę między kolorem mojej twarzy dla takich bardziej może wprawionych oczu, że tutaj właśnie jest tak troszkę jakby blado, różowo, a tutaj jest więcej żółtych tonów, ale no dzisiaj robię makijaż pod dany typ kolorystyczny, niekoniecznie pod moje idealne tony. Z korektorem zrobię to samo, co zrobiłam z podkładem, czyli wykręcam sobie trochę, mój ma takie lekko żółtawe tony, więc dodam sobie odrobinę tego miksera. Zobaczcie, mam je tutaj, mieszam razem i nakładam pod oko. Jeśli chodzi o bronzery, produkty do konturowania, tutaj zdecydowanie szukamy takich, które mają chłodniejsze tony. Oczywiście będzie to zależało też od tego, jakie tony mamy w skórze. Czy jesteśmy bardziej beżowe, czy bardziej oliwkowe, czy bardziej różowe, ale tak czy siak chłodne lato najprawdopodobniej będzie szukało jak najbardziej szarawych bronzerów i produktów do konturowania, także unikamy wszelkiego rodzaju czerwonych, pomarańczowych, żółtych bronzerów, a raczej te takie konturujące odcienie. Wręcz teraz tak w modę wchodzą takie nieco szare, takie no dosłownie szare produkty do konturowania i chłodne lato to jest właśnie ten typ, który takich szarych będzie szukać. Ja użyję sobie takiego płynnego bronzera Moon-Touch ze Stars w odcieniu 01 Real Contour. Wygląda on w ten sposób. Jest konturujący, ale to nie jest ten taki, wiecie, szary kontur. On jest jeszcze taki brązowy, a nie szary. Na chłodnych typach będzie on wypadał po prostu jak brąz, nie pomarańczowy brąz, jak bronzer, ale nie jest to taki typowo szary odcień. No i jeśli chodzi o róże, na pewno możemy zainspirować się naszą paletą barw. Mamy tutaj takie typowo cukierkowe odcienie baby pink, jakieś takie delikatnie borówkowe tonacje i myślę, że ten typ w szczególności będzie wyglądał absolutnie przepięknie we wszelkiego rodzaju odcieniach takiego właśnie barbiowego różu. Tu mam właśnie Hean, tutaj mam Lancome, mam jeszcze Diora, zobaczcie, przepiękny, ten będzie fantastyczny. Zobaczcie, że one się delikatnie tonacją różnią od siebie. Ten jest jednak troszeczkę cieplejszy, ale ten też spokojnie da radę, ale ten typowo, ten Dior klasyczny Rosy Glow 001 Pink to jest właśnie to. Albo tańsza alternatywa, również fantastyczna, Maxmo Pink Cheeks. Prześliczny, właśnie taki typowo barbiowy róż. Nie muszą to być koniecznie takie barbiowe, cukierkowe róże. Mogą one być delikatnie bardziej takie, nie wiem, malinowe czy borówkowe. Na przykład tu jest taki odcień Hean Desire Blush w odcieniu Flirty Babe 02. Ten też będzie bardzo, bardzo w porządku. No i właśnie jak tak zmierzamy do tych takich borówek i tak dalej, to jest to typ kolorystyczny, który przecudownie podźwignie fioletowe róże. Wiem, że one brzmią kontrowersyjnie i brzmią tak dziwacznie i tak niepokojąco i jak fiolet, ale jak one się zmieszają z tonacją naszej skóry, to wierzcie mi, że będzie absolutnie przepięknie i nie będą wybijały się Wam żadne ciepłe tony, bo tak jak pokazałam Wam tutaj, niby 2 Baby Pink, ale ten jest troszeczkę bardziej taki ciepławy, a ten jest taki naprawdę lodowy, prawda? Więc jeżeli jesteśmy naprawdę chłodnym typem, z naprawdę chłodną karnacją i wszystko mamy chłodne, to
ten być może nawet zacząłby powolutku nam wypadać na twarzy minimalnie ciepło. No raczej tutaj jakichś takich pomarańczowych, żółtych tonów nie będzie, ale wiecie, przy takim różu na przykład jak ten, już przy rozcieraniu mogą się pojawić jakieś takie bardzo ciepłe tony. Dlatego fiolet, o dziwo, jest bardzo bezpieczną opcją. Ja nałożę sobie na początku ten róż, czyli NYX Peak Fat Cheeks w odcieniu Blueberry Burst 08. Jest to róż, który ja absolutnie uwielbiam do wszelkiego rodzaju właśnie chłodnych makijaży, których nie chcę za mocno ocieplać różem, no bo tutaj mamy takie przepiękne właśnie borówkowe odcienie i zobaczcie, jak nałożę go sobie na policzek, to zaczynamy widzieć sens tych wszystkich odcieni, tego typu, że one właśnie na policzkach tak troszeczkę wypadają. Akurat ten odcień, powiem Wam, że jak go się tak dobrze rozprowadzi, dobrze wsmaruje w twarz, to on też nie wypada jakoś tak niezwykle, wiecie, aż niebiesko, bo to są właśnie takie fiolety niebieskawe, ale ten absolutnie nie jest nietwarzowy, to już prędzej ten Singe Beauty, to jest Singe Beauty Evocative w odcieniu Fearless Fig, i ten potrafi wyjść naprawdę aż tak sino, ale tak jak mówiłam, przy urodzie chłodnej, takiej bardzo, bardzo chłodnej, one będą wyglądały przepięknie. Także zachęcam odważyć się. Tutaj aż troszkę przesadziłam, rozklepię sobie pędzelkiem po podkładzie. Zobaczcie, czy ja wyglądam sino? Czy ja wyglądam, jakbym miała siniaka na policzkach? Absolutnie nie, więc gorąco zachęcam odważenia się spróbowania fioletów. Przypudruję sobie szybko twarz moimi sprawdzonymi pudrami. I zobaczcie, jak porównamy sobie chłodne lato z pozostałymi letnimi typami kolorystycznymi. Tu mamy chłodne lato, tutaj mamy zgaszone lato, a tutaj mamy jasne lato. No to widzimy, że jest to tak naprawdę taki najciemniejszy i najbardziej wyrazisty typ z tych wszystkich trzech. Dlatego też możemy to odnieść do intensywności makijażu, bo tak jak robiliśmy makijaż jasnego lata, makijaż był bardzo delikatny, bardzo leciutki i wręcz na mojej urodzie taki mało wyraźny, jakby. Tak, tutaj w przypadku chłodnego lata, mimo że jest to typ jasny, on też podźwignie troszkę więcej makijażu. Spokojnie możemy sobie zrobić jakieś takie delikatne, miękkie smoky eyes, troszeczkę więcej konturowania, bo ten typ po prostu jest w stanie to podźwignąć. Natomiast nie musimy, bo to może zostać tak, ale ja dzisiaj właśnie, żeby pokazać Wam, że można, użyję sobie jeszcze konturowania na sucho, czyli sięgnę sobie po bronzer i to jest bronzer od Ireny Eris w odcieniu Cool, w razie czego wszystkie produkty, których użyłam na twarzy, macie wypisane na dole w opisie i postaram się je również podlinkować. I możemy na wierzch jeszcze dołożyć odrobinę różu, no i myślę, że sięgniemy sobie właśnie po ten taki fioletowy. Musimy pamiętać, że nasza cera zazwyczaj dociepla delikatnie odcień różu, bo gdybyśmy nałożyli taki odcień różu na białą kartkę, no to będzie on faktycznie bardzo chłodny, taki niebiesko-fioletowy, ale jeżeli nakładamy ten kolor na beż, tak, czyli na odcień naszej skóry, no to wiadomo, że on wypada troszeczkę inaczej, więc nie ma co się bać. Zobaczcie, że moim zdaniem wygląda prześlicznie. Masz taki piękny, rozświetlający delikatnie shift. No i jeśli chodzi o rozświetlacze, to oczywiście wszelkiego rodzaju odcienie srebrzyste, szampańskie, ale bardziej po tej chłodnej stronie. One nie muszą być takie srebrne w sensie, że aż białe, ale na pewno takie chłodniejsze. Tu zobaczcie, mamy takie bardziej beżowe srebro, tu bardziej niebieskie srebro. Albo możemy sobie w ogóle zaszaleć i pójść w takie właśnie lekko białawe, albo wręcz jakieś takie niebieskości, jeżeli będą pasowały do naszej koncepcji w makijażu i tak dalej. Ja myślę, że dzisiaj pójdę sobie w ten, taki delikatnie bardziej niebieskie srebro i jest to rozświetlacz z Flower Nose. Tylko trochę, a że ja nie przepadam za dużą ilością rozświetlacza, to tylko tak wiecie, symbolicznie. Cerę mamy gotową, więc przechodzimy do makijażu oka i przygotowałam sobie kilka palet, zrobimy sobie taki przegląd. Oczywiście z palet, które posiadam ja w swojej kolekcji, więc zaczynając od takich bardziej neutralnych, basicowych, oczywiście ponownie pojawi się tutaj paletka Cool Star od Stars. To jest taka przepiękna, chłodna w tonacji paleta, ale to nie jest paleta z szarościami, tylko właśnie takimi neutralnymi odcieniami taupe, troszkę pieczarkowymi. Mają przepiękne tutaj srebrzyste odcienie błysków i już kiedyś malowałam co najmniej jedną
jedno chłodne lato tą paletą i wyglądało absolutnie znakomicie, więc jest to taka bardzo fajna, basicowa paleta w przystępnej cenie. Jeżeli potrzebujecie takiej, wiecie, podstawowej paletki do takich totalnie neutralnych makijaży, oczywiście chłodne lato będzie wyglądać absolutnie przepięknie we wszelkiego rodzaju szarościach i jest to jeden z tych typów, który wygląda w szarościach po prostu świeżo i czysto i tak przejrzyście i pięknie i cera wręcz przy tych szarościach promienieje, więc gorąco rekomenduję również spróbować sobie jakichś szarych cieni. Mam paletkę LH Cosmetics, tutaj mam paletkę Flower Nose, tą taką muszelkową, przepiękną, ta będzie po prostu idealna. Co tutaj jeszcze? Oczywiście wszelkiego rodzaju takie delikatne, zgaszone fiolety, niebieskości, takie chłodniejsze. Tutaj kolejna paletka od Flower Nose. Te fiolety, te niebieskości będą tutaj absolutnie idealne, jak i te właśnie takie chłodne brązy. Z bardziej kolorowych opcji Succulent Dew od Cinch Beauty to jest po prostu idealna paletka dla wszystkich chłodnych typów kolorystycznych. No i właśnie widzimy, że mamy... Poczekajcie, muszę tutaj się dokopać do mojej palety. Zobaczcie, widzimy... Za mało rąk mam. Tego typu odcienie tutaj, prawda, w tym rządku. Mamy jakieś takie fiolety, tutaj chłodniejsze, takie właśnie bardziej niebieskie. Delikatne pastele oczywiście do rozjaśnienia makijażu jak najbardziej, bo może w tej palecie nie ma dużo pasteli, jest kilka tutaj na przykład, co nie znaczy, że nie możemy w ten sposób budować makijażu. Oczywiście w każdym makijażu możemy użyć jaśniejszego i ciemniejszego koloru do stworzenia gradientu, więc ta paleta idealna i dla wszystkich letnich i dla wszystkich zimowych typów kolorystycznych jest genialna. Jeżeli chcemy coś troszeczkę ciemniejszego, chłodniejszego, może nie chłodniejszego, co mroczniejszego, to oczywiście Altitude Submerged, przepiękna paleta i tutaj też widzimy takie właśnie bardziej choinkowe odcienie zieleni, mamy trochę takich właśnie borówkowych fioletów, no jest przepiękna, też bardziej zgaszona, cudowna paleta, w szczególności te zielenie są tutaj idealne, bo one są właśnie takie bardziej choinkowe niż trawiaste. Kolejna taka bardziej szarawa, taupowa paleta to jest Smolder od Cosmic Brushes. Tutaj też będzie bardzo fajnie sprawdzała się przy chłodnym lecie, mimo że jest taka trochę ciemniejsza, to właśnie do tworzenia różnego rodzaju gradientów fantastyczna, bo te tony będą tutaj pasowały znakomicie. Mamy i szarości, i takie szare brązy, odrobinę tonacji różowych, więc też będzie bardzo fajna. Wzięłam też Starlight Society od Cosmic Brushes, tylko tutaj musielibyśmy oczywiście przykryć sobie tą trójeczkę, powiedzmy, ale zobaczcie, bez tej ciepłej trójeczki, złota, żółci, pomarańczy, zobaczcie, to jest idealna paleta dla chłodnego lata, bo większość właśnie mamy takie chłodne tony, troszeczkę tu bardziej zgaszone, tu bardziej żywe, róże, fiolety, niebieskości, zobaczcie, że jest absolutnie przepiękna. Oczywiście, wiecie, jakieś delikatne elementy ciepłych kolorów możemy sobie w makijaż wpleść, one nie powinny nam zrobić krzywdy, ale no, jeżeli chcemy trzymać się tak stricte analizy kolorystycznej, no to tak, ta paleta bez tych trzech cieni uważam, że wygląda perfekcyjnie. Jeżeli chcemy coś delikatnego, lekkiego, również Angelic, taka bardziej pastelowa, jako taki dodatek, ale mamy właśnie też piękne tutaj takie fiolety, niebieskości. Zobaczcie, ten niebieski tutaj bardzo, bardzo są do siebie podobne. O tak, tu jest ten, a tu jest ten, prawda? Tutaj dosyć zbliżony odcień tego różu malinowego, także myślę, że ta też byłaby bardzo fajna, szczególnie, że ma też bardzo piękne błyski. No i bardziej różowe klimaty Spring Flowers od Maxmo, tylko tutaj też musielibyśmy przykryć sobie, o tak, w zasadzie te dwa cienie tutaj. I też mamy taką przepiękną, zgaszoną, chłodną, fioletową paletkę do bardziej kolorowych makijaży. I myślę, że również ta paletka od Oden's Eye to jest taki set zimowy i świąteczny, taki chłodniejszy. I tutaj też są właśnie takie wszelkiego rodzaju szarościo, niebiesko, fioletowe takie klimaty. Uważam, że fantastyczna. Ja myślę, że my dzisiaj pójdziemy w taki klimat właśnie szaro-niebieskawy, taki stricte bardzo, bardzo chłodny. Ja zaczynam oczywiście od aplikacji bazy pod cienie. I ja zacznę sobie od paletki Flower Nose kolekcja Shell's Jewel i tej takiej szarości tutaj największej u góry. I nakładam ją na całą powiekę. Przenoszę sobie troszkę powyżej załamania i blenduję. Bardzo prosta sprawa.
Teraz troszeczkę bieli, to jest taka złamana biel, delikatnie szara, żeby doczyścić sobie okolice pod łukiem brwiowym. Tutaj śmiało zamiast beżu możemy używać bieli. Akurat chłodne lato będzie wyglądało fantastycznie z dodatkiem bieli w makijażu. Dokładam sobie szarości też na dolną powiekę. Teraz wezmę sobie taki bardzo delikatny, leciutki pędzelek i sięgnę po paletkę Cosmic Brushes Angelic i ten jaśniutki, taki pastelowy, niebieski, błękitny w zasadzie. I rozblenduję sobie nim jeszcze załamanie powieki. To jest w ogóle bardzo fajny trik dla właśnie wszystkich takich chłodnych typów. Jeżeli robicie sobie jakiś taki neutralny makijaż, nie macie ochoty na szarości, a właśnie sięgacie bardziej po jakieś brązy i one wypadają u Was jednak za ciepło do Waszej karnacji, do Waszej stylizacji, do Waszej wizji i tak wszystko się wydaje za ciepłe. Bardzo fajnie jest się zaprzyjaźnić właśnie z takimi delikatnymi niebieskościami, bo jak nałożymy je na całą powiekę, one mogą przepięknie zneutralizować wszystkie ciepłe tony w Waszych cieniach, więc nie poddajemy się, jeżeli wypada Wam coś zbyt ciepło, po prostu jeden jaśniutki niebieski cień potrafi zrobić całą robotę i troszeczkę Wam zneutralizować to, co wypadło Wam zbyt ciepło. No u mnie akurat za ciepło nie wypadło, no bo sięgnęłam po szarość, ale wiecie, różnie to bywa i u każdego wypada inaczej i nie zawsze mamy ochotę na szary makijaż. Czasami po prostu chcemy jakiś bardziej taupe, brązowy, czy właśnie w jakimś kolorze, a on wypada zbyt ciepło. Wtedy niebieski cień powinien uratować sytuację. Zobaczcie, że sobie roztarłam to wszystko bardzo delikatnie. Nie jest to ciemny i mocny makijaż, ale widzimy, że tak się fajnie stłumił, przygasił, jeszcze bardziej ochłodził. I jest to taka niebieskość, ale taka mega złamana. To jest taki gołębi odcień troszkę. Coś takiego. Teraz biorę sobie nieco mniejszy kulkowy pędzelek i sięgam po ten, uwaga, bardzo ciemny, prawie czarny. To jest raczej taki granatowy odcień i nim będę pogłębiać sobie zewnętrzny kącik. Takich odcieni też nie boimy się, bo one przepięknie dodadzą głębi w naszym makijażu, tylko musimy je odpowiednio nakładać, żeby nie zrobić sobie bardzo intensywnej plamy. Chyba że chcemy, bo to też jest ok. Więc ja pogłębiam sobie takim bardzo ciemnym odcieniem tutaj zewnętrzny kącik. I to nada makijażowi takiej fajnej definicji i głębi, bo póki co jest bardzo delikatny i jakby jako taki dzienny makijaż na co dzień jak najbardziej spoczko. No ale jeżeli chcemy troszkę więcej wyrazistości, no to odrobina definicji nam się przyda. I jak widzicie, zaczynam nakładać ten ciemniejszy cień tutaj blisko linii rzęs, no bo to nam dodaje, o zobaczcie, takiej wyrazistości. Od razu to oko jest widoczne, prawda? Więc staramy się tutaj blisko rzęs nałożyć i potem sobie rozcierać wyżej. Jeśli boicie się takich ciemnych kolorów, że nałożycie za dużo, zawsze możecie zamoczyć raz w ciemnym i raz troszkę jaśniejszym. I to już Wam fajnie rozjaśni ten bardzo ciemny odcień. Sprawi, że będzie bardziej użytkowy, łatwiejszy do pracy. Wracam sobie do pędzelka po szarości, żeby wszystko ładnie rozblendować. Zobaczcie, od razu to oko stało się bardziej wyraziste. I robię to samo na dolnej powiece. Troszeczkę sobie ją wzmacniam. Mieszając te dwa odcienie, czyli ten bardzo ciemny z ciemną szarością. I przez tą odrobinę błękitu do rozcierania i przez to, że do przyciemnienia użyłam takiego bardziej granatowego odcienia niż szarego czy czarnego, to mam wrażenie, że zaczynają się fajnie właśnie wybijać takie lekko niebieskie tony w tym makijażu. Nie jest to makijaż taki typowo niebieski, typu wiecie, kleczkowska, ale jest on taki nowoczesno, elegancko chłodny. Nie wiem, czy też to czujecie, czy też to widzicie, czy to tylko ja, ale jest w tym coś niezwykle eleganckiego, nowoczesnego i klasycznego. Wracam sobie do tego błękitu jaśniutkiego i jeszcze raz wszystko tutaj sobie rozcieram jeszcze raz i blenduję. Ten pędzelek, który mam, on jest bardzo delikatny, bardzo leciutki, dlatego tak śmiało to robię i tak wiecie, tak tutaj pocieram tak dosyć intensywnie, bo on po prostu nabiera i aplikuje bardzo niewiele.
dzięki czemu robi przepiękną chmurkę, ale trzeba się więcej napracować, żeby tak go zbudować. Dlatego może te ruchy, które wykonuje, one się wydają takie trochę bardzo dynamiczne i takie chaotyczne. Przy większości pędzelków raczej staramy się kłaść jak najmniejszy nacisk, żeby nie zrobić sobie plam. Akurat przy tym trzeba trochę więcej. Uważam, że pięknie to się łączy z tym takim lekko fioletowym policzkiem. Bardzo dobrze to wygląda. No i myślę, żeby nałożyć sobie jakiś błysk. Co by tutaj? I tak mnie korci taki bardziej srebrzysty, on jest taki biało-srebrny, zobaczcie. Taki klasyczek. I jego sobie nałożę tak od wewnętrznego kącika ku środkowi powieki, żeby było tak właśnie biało-srebrzyście, a na środek może coś troszkę bardziej właśnie niebieskiego. Właściwie to w tej palecie jest wybitny odcień, który jest takim duochromem fioletowo-niebieskim, więc mi się wydaje, że będzie do tego makijażu pasować idealnie, bo mamy lekko niebieskawe tony w makijażu oka i mamy fioletowy policzek, więc myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Więc na środek dokładam sobie troszeczkę takiego niebieskawego błysku. Rozświetlę sobie jeszcze tym sreberkiem wewnętrzny kącik. Cute! Very pretty! I możemy makijaż wykończyć, nakładając śmiało czarną maskarę. I oko mamy skończone, więc przechodzimy do makijażu ust. Tutaj również szukamy wszelkiego rodzaju chłodnych tonów. Możemy zdecydować się na bardziej neutralne, takie wiecie, chłodne, taupowe brązy, żeby na przykład nie tworzyły konkurencji dla kolorowego makijażu oka, ale możemy też postawić na bardziej, nie wiem, żywe odcienie, typu właśnie jakieś takie delikatne malinowe, odcienie borówkowe. Cool Summer ogólnie lubi takie dosyć wyraziste barwy, ale grunt, żeby one nie były zbyt takie czyste i neonowe, no bo wtedy za bardzo przytłoczą naszą urodę, więc nawet jeżeli te barwy są takie dosyć, wiecie, wyraziste, na przykład ten i ten, zobaczcie, czy ten, one są takie dosyć intensywne, ale mają w sobie taką nutkę pudrowości. Więc tutaj kilka konturówek, mamy Stars Eternity, jako taka bazowa, neutralna konturówka, ja bym powiedziała, że z chłodnego lata, dla Cool Summer będzie to taki, właśnie, idealny nudziak, bo on ma nutkę fioletu w sobie. Tu mamy Hean Sensual 502 Nougat, taki bardzo ładny, zgaszony róż. Golden Rose Dream Lips Lip Liner 521, taki troszkę będzie ciemniejszy, ale ma takie piękne, borówkowe tony, więc zależy, czy chcemy postawić na makijaż oka bardziej wyrazisty, czy na makijaż ust. Mio Lip Shaper 02, piękny, taki różowy, zgaszony, pudrowy odcień. NYX Line Loud 13. To jest Fierce Flirt. Tu tak jeszcze sprawdzam. Też Mio Lip Contour Scriber. 11 Jules. Chyba też powinien być ok. Jako taki brąziko-fiolecik. Ta konturówka z NYXa Lip Lock. Zobaczcie, taki przepiękny, chłodny, typowo chłodny odcień. Uważam, że warto w swojej kosmetyczce mieć taką bardziej neutralną opcję, taką totalnie bezpieczną, jaką właśnie jest Stars czy na przykład NYX, do bardziej kolorowych makijażu oczu albo bardziej kolorowych stylizacji, bo jakbym nałożyła sobie na przykład jakąś taką niebieską koszulę, czy jakąś taką, wiecie, wielobarwną, turkusową na przykład i do tego miała jeszcze jakiś tam turkusik na oku, no to moim zdaniem różowe usta już by były too much, nie? Więc fajnie jest mieć taką opcję bardziej neutralną, zgaszoną, żeby fajnie balansowało z kolorowymi oczami czy stylizacją, ale mieć też coś, co po prostu ładnie wydobędzie nasz kolor ust i wtedy delikatne, takie zgaszone pudrowe róże, czy malinowe, czy borówkowe będą super. Założę sobie kurtkę, żeby już widzieć ostateczny efekt, że tak powiem. I myślę, że właśnie możemy pójść w sobie w jakieś delikatne róże. Jeśli chodzi o szminki, tutaj mam taką paletę z Danessy, więc na przykład ten będzie fantastyczny, taki lekko borówkowy odcień. Tutaj te róże oczywiście, wszelkiego rodzaju Barbie Pink i tak dalej, na przykład tego typu odcień. On się wydaje bardzo neonowy, ale on jest półtransparentny, więc fajnie może ożywić nam kolor ust. Takie odcienie, takie lekko fioletowe nudziaki będą fantastyczne. To jest akurat Hean 713. Tutaj na przykład bardzo fajny różowa z Glam Shopu. To jest w ogóle Yves Saint Laurent, Volupte Shine numer 49. Nie wiem, czy on jest jeszcze dostępny. Z pomadek jeszcze na przykład Heat Matte Tense Lipstick odcień Bliss. Taki bardzo wdzięczny róż, zobaczcie.
Taki właśnie zgaszony, uniwersalny do wszystkiego. Tu mam też Han Luxury 704 Posh Girl. To jest bardzo fajny odcień. Wydaje się ciemny, ale na ustach nie wypada tak ciemno. Mam Han Juicy Lips odcień 06 Sunset Sorbet, chociaż on się wydaje brzoskwiniowy, to ma bardzo dużo takiej srebrnej drobinki w sobie, więc on też będzie troszeczkę ten kolor ust nam ochładzać. To ja użyję sobie NYX Line Loud. Taki chłodny, różowy. I na to może ta pomadka z Han Matte Tense. Pamiętajcie tylko, że jak jakiś kolor wypada na mnie chłodno i pasuje tutaj idealnie, to niekoniecznie musi Wam on pasować, bo mimo, że staram się robić makijaż pod dany typ kolorystyczny, to jednak każdy z nas ma inne tony w skórze, inną temperaturę odcienia włosów i tak dalej, więc u każdego te kolory wypadają inaczej i mogą te, które ja tutaj rekomenduję, nie wypadać na Was idealnie. Także musimy tak czy siak wejść sobie do drogerii, posprawdzać, posłoczować i doświadczyć po prostu tego makijażu na własnej skórze. Więc tak się prezentuje skończony makijaż dla typu kolorystycznego chłodne lato, czyli Cool Summer. Bardzo chłodny makijaż, nie ma tutaj żadnych ciepłych nutek, żadnych ciepłych tonów, także koniecznie spróbujcie sobie tego makijażu na sobie i sprawdźcie, czy są to kolory, w których czujecie się dobrze i w których wyglądacie młodzieńczo, czy właśnie ten makijaż Was postarza. Jeżeli będziecie czuły się staro, to właśnie bardzo prawdopodobne, że jest to nie Wasza tonacja. Jeżeli lubicie tą serię i jest dla Was przydatna, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie jakieś wsparcie, kciuka do góry i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Napiszcie też, jak uważacie, że ja wyglądam w tym makijażu, czy jest to moja kolorystyka, czy niekoniecznie. No i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa!